Witam. Dawno nie było filmiku o tym, co się sprzedało ostatnio na eBayu. To był bardzo kiepski miesiąc. Muszę powiedzieć, i w sklepie, i na eBayu. Jak policzyłem cały miesiąc, to wyszło na to, że dzieciaki w fabryce sneakersów na Malezji zarabiają więcej ode mnie. Ale pokażę Wam kilka sprzedaży w ostatnich paru tygodni, bo dawno takiego filmu nie było. Kubek Disneya, kupiłem go za funta. Przyjąłem ofertę 15 funtów. Tylko wybrałem kilka rzeczy. Z tego konta akurat bardzo niewiele, bo to ciuchy są średnio interesujące dla większości moich oglądających, więc skupię się na ciekawszych rzeczach. Buciki. Te buciki Nike React, one kosztowały nowe około 150 funoli, ale ja przyjąłem ofertę 3 dychy chyba na nie, o ile się nie mylę. Zapłaciłem za nie dyszkę. Henry Lloydy, one są w kiepskim stanie, się były, no są w kiepskim stanie, ale nawet w takim stanie dobra firma Deck Shoes przed sezonem to jest dobra sprzedaż. Jones, dobre buty dobrej firmy. Jak widzicie gdzieś Jonesy w dobrej kondycji, to trzeba kupować. One się sprzedają dość szybko. Jak kosztują piątkę, siódemkę, to można kupić. Za 17-20 się sprzedają spokojnie. Koszulki, stare koszulki zespołów, ale stare, nie takie, że one są stare zespoły, ale koszulka jest nowa, no to się sprzedają dość dobrze. Ta Nirvana poszła w miarę szybko, nawet tydzień czasu nie leżała. Po co to pokazuję? Zaobserwowałem, że sexy ciuszki dla kobiet się sprzedają bardzo szybko. Więc to jest dobry temat, jak ktoś by chciał wchodzić na przykład w jakąś tam sprzedaż taką tylko i wyłącznie jakiegoś tematu. To jest ciekawy temat, bo co bym nie wystawiał, jakie gorsety, jakieś takie tuniczki, sprzedaje się od razu. Znaczy, ja nie wystawiam tego, ale tak. Ostatnia rzecz z tego konta, bo chciałem tak konto kasę zakończyć taką ładną sprzedażą, żeby nie było, że tylko lipa jest. To jest sprzedaż Telefunken. Ja go kupiłem w sklepie chyba za 25 funtów. Nie na wszystko powiem ceny, bo nie pamiętam, ale to zapłaciłem chyba z 25 funtów, albo może nawet 20. Poszedł oczywiście do kolekcjonera, bo kto kupuje Telefunkena za 200 funtów. I to Wam pokażę miesięczny overview na moje konto. Patrzcie, tutaj jest 31 dni, to konto zrobiło 1900 funtów. Śmiech na sali po prostu. To tak jak mówię, to z tego 30% to są jeszcze koszty ebayowe, czyli zostaje jakieś półtorej klocka minus wysyłki, zostaje jakiś klocek minus cała reszta zakupy i wszystko. O, śmiech na sali. Top rated dalej mam, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że jest to kiepścizna. Tutaj jest moje drugie konto. Zacząłem od końca. Jest below standard. Robię mnie strasznie wciula. eBay leci wciula jak tylko może ostatnimi czasy. Bo jak jesteś below standard, płacisz 20% więcej, albo nawet chyba 20% więcej za wszystkie transakcje przez eBaya. Czyli opłaty transakcyjne i wszystko ten. A jak do nich dzwoniłem, to mi to usunęli niby. 20 będzie usunięte, 20 wchodzę, władowali mi kolejną jakąś sytuację. 860 funtów za 31 dni. Śmiech na sali. Ale co tu się sprzedało w ostatnich paru tygodniach? Patrzcie na te śmieszne sprzedaże. 5 funtów za kawałek fajnego szkła. 10 funtów za... To jest Gobel, ale to jest w zasadzie niemiecka firma Hummel. To dla kolekcjonerów będzie wiadomo, o co chodzi. To sprzedało się instantly. Ja to tylko kupiłem to od kolesia za 10 funtów. Kupiłem całą reklamówkę takiego badziewia. Jak tak można powiedzieć. W zasadzie Brass, czyli mosiąc, to jest dość dekoracyjne. Tym bardziej, że jest pełen komplet z uchwytem. Sprzedał się od razu. Zapłaciłem, to mnie kosztowało z 3 funty może. Lokalny charity shop trzyma dla mnie bardzo dużo rzeczy i to był jeden lot, który dla mnie trzymali. Zapłaciłem po 5 funtów za sztukę. 34 sprzedane. To jest to samo z tego samego charity. Dostaje te buty regularnie. Oni dostają, Amazon likwiduje stok i oni ten stok regularnie dostają. Ja za te buty płacę od 5 do 20 funtów za parę. To jest cena sprzedażowa, więc sobie policzcie. Torby na aparaty dobrych firm też się sprzedają dość szybko. To było wystawione i sprzedało się w parę godzin. Ten plecak leżał dość długo. W ogóle nie wiem, co to jest za firma. Sprzedał się w końcu. Chciałem pokazać, że nawet takie durne plecaki sprzedają. Kupiłem od jednego pana wyposażenie całego jego warsztatu. Ta firma, ja tą firmę skądś pamiętam, z tym znaczkiem P. Nawet nie wiem, co to jest za firma. Ja to wystawiłem za 39 funtów na start. Ktoś mi dał ofertę 50 funtów, od razu kupił.
Mi się wydaje, że to jest taka bardzo tania firma marketowa, ale wychodzi na to, że jednak nie jest taka tania, skoro ktoś, kto okazuje się, że zajmuje się zawodowo woodworkingiem, kupił to dość szybko, dał lepszą ofertę niż ja chciałem i jeszcze jest zadowolony. Wszyscy wygrali, nie? Ja od niego kupiłem, tam jeszcze jest na moim sklepie tokarka do drewna, taka bardzo, bardzo wypasiona, vintage, ale niezniszczalna, wszystko z metalu. I możecie znaleźć ją na mojej stronie eBayowej też. Płyty winylowe. Jak zacząłem wystawiać, zaczęły się sprzedawać. Standardowo tak to wygląda. Uwaga, tam gdzie idzie uwaga, tam idzie ruch, nie? Więc jak wystawimy więcej CD-ków na przykład, też się sprzedają. Zaraz będą CD-ki. Narzędzia mi się zaczęły sprzedawać troszeczkę. Bo są drogie w firmach, a na eBayu taniej. Dremel, taki przedziwnego szlifowania takich przedziwnych kątów. Ja go sprzedałem, pewnie niebawem mi się przyda, bo jestem w trakcie remontowania mebli dla klienta, w zasadzie renowacji jednego mebla i pewnie teraz by mi się przydał, a ja go sprzedałem, no i jestem szczęśliwy. A propos CD-ków. Jeżeli widzicie gdzieś CD-ki Apex Twin, sprzedają się bardzo szybko. To jest jeden, który Wam pokażę i będzie jeszcze jeden, ale to nie teraz. Bookendy. Dostałem je w locie za jakieś śmieszne pieniądze, poszły za chyba 15. Resoraki. To jest samolot Matchboxa, ten, jak to się nazywają? Red Arrows, tak? I one były dodawane do zegarków Citizena, a ja to bez zegarków mam 10 sztuk i sprzedaję też całkiem za dobrą cenę. To jest firma, której należy szukać wśród zabawek. Ja wiem, że to jest dużo zabawek ostatnio, ale to jest dziwnie eBay działa, muszę powiedzieć. Firma Tecno. Bardzo poszukiwane dla kolekcjonerów zabaweczek. Nawet w stanie uszkodzonym i poobijanym ja chyba przyjąłem ofertę 17 funtów za to. Narzędzia, stare ręczne narzędzia ładnie się też sprzedają, a kosztują grosze na karbutach na przykład. Ten zegarek kupiłem w Charity, zapłaciłem mniej niż dychę za niego, ale nie wiedzieli co robią, bo to jest bardzo dobry zegarek Adidas i jak nie jestem fanem sportowych zegarków firm sportowych typowo, bardzo dobrze wykonany, bardzo dobry metal, dobry mechanizm, oryginalny pasek skórzany, pięknie się sprzedał za rozsądną cenę, nikt nawet się nie próbował tutaj marudzić jeśli chodzi o cenę, więc zegarki Adidasa, szczególnie tego typu się sprzedają i z reguły są tanie. Moneta zatopiona w żywicy, australijska, o ile się nie mylę, albo nowozelandzka. Leżała trochę. Pokazuję Wam, że takie rzeczy też się sprzedają. Kolejny Apex Twin, też 7,77 się sprzedał. Ja kupiłem zestaw Apex Twinów od jednego mojego klienta za chyba 10 funtów. Nie chciałem mu kupować, bo mówię, chłopie, ja mam z 500 CD-ków, nie mam czasu tego obrobić. Kup, mówię Ci, dajesz dychę, nie będziesz żałował. Rzeczywiście nie żałowałem. Buty Sowiet. To jest fantastyczna sytuacja, bo nikt nie lubi teraz Sowietów, a tu proszę, w jednym locie buty Sowiet, w jednej audycji będę miał dwa razy buty Sowiet się sprzedały. To dostałem od klienta jednego na sprzedaż. To jest taka wersja Close Encounters, czyli nie wiem jak to nazwać. Taka w formie prezentowej, zapakowana nówka. Sprzedałem za tą cenę, za 90 funtów, a dostałem to od klienta po prostu na sprzedaż, żeby się tylko pozbyć, nie? Kamizelka do biegania na obciążniki chińskiej firmy oczywiście poszła za pełną cenę. I tu kolejne buty Sowiet, tak jak mówiłem, też pełna cena. Jakoś tak dziwnie zaczęły buty Sowiet iść. To dostałem też od klienta na sprzedaż, czyli połowa z tego jest moja. Znaczy moja, no eBaya i wysyłka i tam zostaje moje z 20%. Bardzo ładna solniczka z pieprzniczką, taka ciekawej jakości mimo wszystko. Ja tu mam zdjęcia jeszcze w rękawiczkach robione, bo tutaj było w moim sklepie bardzo zimno, tam było w okolicach paru stopni. Więc takie ładne zdjęcia. To nie jest tak, że tak zrobiłem specjalnie w rękawiczkach. Stare aparaty, praktiki, zenity, nawet same body 20 funtów. Więc jak widzicie gdzieś jakiś lot kilku aparatów, to jak ktoś rozsądną cenę woła na karbucie na przykład za całe pudełko aparatów, to się trzeba nachylić nad tym. To też był zakup w Charity. To jest taka gra, ale nie chodzi o grę. To jest kółko i krzyżyk w zasadzie. Tu chodzi, proszę Państwa, o firmę. To jest taki Aquascutum, to jest bardzo dobra firma, bardzo droga. I nawet od nich prezenciki
się sprzedają takie upominki, sprzedają się bardzo szybko, bardzo ładnie. I ostatnia rzecz na dzisiaj, nie pamiętam ile zapłaciłem, ale niedużo. To był talerz Misen, czyli miśnia. Dla kolekcjonerów wszyscy wiedzą, o co chodzi. Bardzo ładny talerz, pozłacany, bardzo ładna dekoracja. Tutaj pan miał 200 funtów, ja powiedziałem, że nie, bo chciałem zobaczyć, jak aukcja pójdzie. No i popełniłem błąd, bo pan, który wygrał, zapłacił 140 funtów, czyli 60 funtów mniej w zasadzie od tego, co miałem ofertę, ale widziałem też takie talerze sprzedające się za ponad 250-300 funtów, więc chciałem po prostu zrobić coś więcej. Dobra, to tyle z tych, bo już się film przedłużył. Tu widzieliście, jaki kiepski miesiąc tu wyszedł. Dajcie łapkę w górę, łapkę w dół, byle jaki komentarz, żebym wiedział, że ktoś mnie ogląda i żebym miał motywację, żeby robić to dalej. Pozdrawiam.